Dobrawa, zwana także Dąbrówką, a w dawnych źródłach Dubrawką, z czeskiego Doubrawka, Dubrawa, urodziła się około 930 roku w sercu dynastii Przemyślidów, jako córka czeskiego księcia Bolesława I Srogiego i, jak przypuszczają badacze, jego żony Biagoty. Z pozoru była tylko pionkiem w grze dynastycznej, wydaną za mąż dla zacieśnienia politycznego sojuszu. W rzeczywistości jednak to właśnie ona odegrała jedną z najważniejszych ról w dziejach Polski. Stała się kobietą, która wniosła na ziemię Piastów nie tylko wiarę chrześcijańską, ale i całkowicie nowy model władzy, moralności i kultury. Około roku 965 Dobrawa przybyła do organizacji Piastów Domieszka I, jeszcze pogrążonego w pogańskich tradycjach, jako chrześcijańska księżniczka z Pragi, w istocie rzeczy ambasadorka łacińskiego zachodu, wysłanniczka z innego świata. Jej przyjazd był nie tylko wynikiem układów politycznych między Przemyślidami a Piastami, lecz także początkiem dużej cywilizacyjnej przemiany na tych ziemiach. Związek Dobrawy z Mieszkiem był klasycznym aktem polityki dynastycznej, a jednocześnie dramatycznym gestem, spotkaniem dwóch epok, dwóch wiar i dwóch odmiennych zupełnie światów. Gal Anonim pisał kiedyś, że Dobrawa początkowo odrzucała propozycję małżeństwa, gdy Mieszko miał, słuchajcie, 7 żon. Warunkiem przymierza było więc nie tylko przyjęcie chrztu, ale i rozwiązanie wcześniejszych związków. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zrzuci swojego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Władca Polan zgodził się, co stało się pierwszym krokiem ku przełomowi w historii protoplastów naszego kraju. Według tradycji to właśnie Dobrawa, określana później mianem Matki Chrzestnej Polaków, uwaga, Czeszka Matką Chrzestną Polaków, wywarła decydujący wpływ na decyzję Mieszka o przyjęciu tegoż chrztu. Tietmar wspomina, że starała się zdobyć przychylność męża nawet za cenę łamania postów i surowych zasad. A wszystko tylko po to, by przekonać go do wiary w jednego Boga. Czy możemy w to uwierzyć? Czy po raz kolejny mamy tutaj do czynienia ze zwykłą średniowieczną propagandą? Umyślnie postępowała przez jakiś czas zdrożnie, aby później móc długo działać dobrze. Kiedy mianowicie po zawarciu wspomnianego małżeństwa nadszedł okres Wielkiego Postu i Dobrawa starała się złożyć Bogu dobrowolną ofiarę przez wstrzymywanie się od jedzenia mięsa i umartwianie swojego ciała, jej małżonek namawiał ją słodkimi obietnicami do złamania postanowienia. Ona zaś zgodziła się na to w tym celu, by z kolei móc tym łatwiej zyskać u niego posłuch w innych sprawach. Gal Anonim pisał dalej, że zgodziła się na ślub dopiero pod warunkiem, że książę Polan przyjmie chrzest. I tak oba źródła, niezależne od siebie, potwierdzają, że jej wpływ był jednak ogromny, choć późniejsi historycy podkreślają raczej polityczne motywy decyzji Mieszka, co jest oczywiste, bo któż wtedy kierował się uczuciami. Niemniej jednak to właśnie ona wniosła na dwór piastowski nową wrażliwość. Po pierwsze łacińską kulturę, po drugie chrześcijańskie obyczaje i po trzecie świadomość, że siła państwa płynie nie tylko z samego miecza, wojny i rzezi, lecz także z ducha miłosierdzia. Wraz z orszakiem Dobrawy do Polski przybyli oczywiście duchowni. Możliwe, że także biskup Jordan, który wkrótce został pierwszym biskupem misyjnym na naszych ziemiach. Z jej inicjatywy miały powstać pierwsze świątynie. Kościół Świętej Trójcy i Świętego Wita w Gnieźnie oraz Kościół Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Dobrawa wniosła też spokój i stabilność polityczną. Jej małżeństwo z Mieszkiem ugruntowało sojusz polsko-czeski, który przyniósł obopólne przecież korzyści. Zyskał na tym także sporny Śląsk, podzielony między oba państwa. W roku 967 w bitwie z buntowniczym Wichmanem i Wolinianami czeskie posiłki stanęły przecież u boku polskiego księcia, jednocześnie przypieczętowując trwałość tego przymierza. I gdy w roku 973 po śmierci cesarza Ottona I wybuchł spór na tamtejszych ziemiach o sukcesję, Mieszko i brat Dobrawy, Bolesław II Pobożny, opowiedzieli się po tej samej stronie, wspierając bawarskiego księcia Henryka Kłótnika.
Nie bez znaczenia był też jej wpływ rodzinny. Dobrawa zapewniła dynastii Piastów trwałość i ciągłość, rodząc 2 dzieci. Bolesława, naszego wielkiego króla, oraz córkę, prawdopodobnie Świętosławę, znaną z sag skandynawskich jako Sygryda Storrada, żona Eryka Zwycięskiego, a potem Svena Widłobrodego, jednocześnie matkę Knuta Wielkiego, władcy Anglii i Danii. W ten oto sposób czeska księżniczka, która przybyła z południa Europy, stała się pramatką królewskich rodów północnej Europy. Co za paradoks, a jej krew popłynęła w żyłach władców od Bałtyku aż po samo Morze Północne. Jak widzimy, była to więc kobieta wielkiego formatu, ale mówiąc szczerze, chyba nie wszyscy za takową ją uważali. Zatem przyjrzyjmy się teraz temu, co pisali o niej różni kronikarze. Czymś, co w znaczący sposób kształtuje opowieść o pierwszych Piastach, jest również tak naprawdę stosunek samych autorów do tamtejszych kobiet. Widać to szczególnie wyraźnie w kronikach, gdzie kobiece postacie pojawiają się nie tyle jako bohaterki, ale niestety jako tło, czasem symbol, a częściej zaledwie jakaś nic nie znacząca wzmianka między wydarzeniami. Czy jest to sprawiedliwe? Anonim zwany Galem zdaje się całkowicie lekceważyć rolę kobiet w dziejach. Jego narracja, choć zapewne kunsztowna, niemal zupełnie pomija te, które w cieniu władców odgrywały realną rolę w kształtowaniu losów państwa. Brak imion, brak emocji, brak zainteresowania. Oto jak Gal traktował kobiety. W porównaniu z nim Titmar czy Kosmas, mimo swej surowości, jawią się niemal jak kronikarze wrażliwi na ich obecność. W polskich i niemieckich przekazach kronikarskich jedno pozostaje wspólne. Imię Dobrawy, żony Mieszka I, powraca niczym echo. To ona stała się symbolem momentu przecież przełomu, wejścia protoplastów naszego państwa do świata chrześcijańskiej Europy. Jednak nawet ta postać, otoczona później niemal legendarną wręcz aurą, nie została potraktowana jednakowo. O ile w polskiej tradycji Dobrawa, księżniczka czeska z rodu Przemyślidów, zapisała się jako ta dobra, pobożna, mądra, o tyle w oczach jej rodaka Kosmasa z początku XII wieku jej wizerunek był już znacznie mniej przychylny. Kosmas, kronikarz też surowy i ironiczny, nakreślił jej portret z domieszką chłodu, może nawet pewnej złośliwości, za co on tak jej nie lubił. W jego opowieści pobrzmiewa echo uprzedzeń wobec kobiet, ale też głęboko zakorzeniona niechęć tak naprawdę do nas, Polaków. Można więc przypuszczać, że jego wizja Dobrawy była nie tylko odbiciem poglądów tamtej epoki, lecz także osobistej niechęci wobec naszego narodu, który jego zdaniem wdarł się do świata cywilizacji zbyt gwałtownie, zbyt brutalnie. A przecież to właśnie Dobrawa, córka Czech, stała się pomostem między dwoma światami, pogan i chrześcijan. Z kolei Titmar, niemiecki biskup, mimo swego również krytycznego nastawienia przecież do Polski, mówił o niej z uznaniem. Zwracał uwagę, że Dobrawa naprawdę była taka, jak jej imię, czyli dobra. Nawet wspominał o niej z pewną czułością, dostrzegając w niej szczerość wiary i siłę ducha. Nawet jej odstępstwa od postu, rzecz, którą inni mogliby z pewnością potępić w tamtym czasie, tłumaczył działaniem w imię wyższego dobra. Zatem widzimy tutaj wyraźnie, jak po prostu stawał w jej obronie. Wiedział, że kobieta ta złamała kościelne zasady nie z grzechu, lecz determinacji, by przyciągnąć Mieszka na swoją stronę. Jako człowiek kościoła Titmar rozumiał po prostu, że Dobrawa nie była zwykłą żoną. Była narzędziem i instrumentem, używanym, by wciągnąć organizację piastowską na zachód Europy. Z biegiem lat wizerunek czeskiej księżniczki zmieniał się. Późniejsi kronikarze, Kadłubek, Anonim, a potem następni, podkreślali jej gorliwość religijną, wielką wiarę, która stała się niemal światłem prowadzącym Piastów ku Bogu. Gal Anonim, choć niechętny w opisie kobiet, w przypadku Dobrawy nie mógł przemilczeć jej roli. Napisał, że nie dzieliła łoża z Mieszkiem, dopóki ten nie porzucił błędów pogaństwa i nie przyjął chrztu. W ten sposób uczynił z niej nie tylko żonę, ale symbol matki chrześcijańskiej Polski. Tak oto na kartach historii wyłania się jej obraz. Nie jednowymiarowej świętej, lecz kobiety z krwi i kości, której decyzje przede wszystkim miały polityczne znaczenie, a duchowe
tylko były pewnego rodzaju bonusem dla mas. Kronikarze różnili się w ocenie jej czynów, lecz w jednym byli na pewno zgodni. To ona miała wpływ na przemianę Mieszka i choć mężczyźni piszący historię próbowali sprowadzić ją do roli bezbarwnego tła, jej cień towarzyszy im w każdej opowieści o początkach naszego państwa. Czy zatem się im to udało? Spór o prawdziwe imię pierwszej chrześcijańskiej żony Mieszka to jedna z najbardziej ciekawych i długowiecznych awantur w polskiej historii. Choć wydawałoby się, że chodzi o przecież drobny niuans językowy, w rzeczywistości kwestia ta dotyka sedna średniowiecznej tożsamości naszego kraju. Tego, jak zapis, imię, brzmienie mogły kształtować pamięć o osobie, która stała u początków naszego państwa. Dyskusja o tym, czy księżna nosiła imię Dobrawa, czy też Dąbrówka, Dubrawka, rozciąga się przez ponad 100 lat badań i odsłania zarazem różne podejścia, głównie historyczne oraz ideowe. Już najstarsi badacze, analizując przekazy kroniki Titmara, zwracali uwagę na jego wyjątkową precyzję w oddawaniu nazw słowiańskich. Słowiańskie nazwy miejsc i osób w jego dziele uznawano powszechnie za wiarygodne, choć nie pozbawione zniekształceń wynikających z ograniczonej znajomości języków zachodniosłowiańskich. To właśnie u Titmara po raz pierwszy pojawia się zapis imienia Dobrawa, który, jak tłumaczy sam autor, oznacza właśnie tą dobrą. W jego intencji imię to nie było przypadkowe. Miało oddać wielki, cnotliwy charakter księżnej, której wiara i łagodność przyczyniły się do nawrócenia Mieszka. Jednak równolegle w źródłach czeskich i polskich pojawia się forma Dąbrówka, Dubrawka, która pochodzi z tak zwanego rocznika Jordana, jednego z najstarszych zapisów genealogicznych Piastów. Na tym tle między historykami a językoznawcami zarysował się duży podział. Jedni, opierając się na autorytecie Titmara, stali na stanowisku, że imię powinno brzmieć przecież Dobrawa. Inni, ufając z kolei czeskim zapisom, wskazywali na formę Dąbrówka, bliższą językowi czeskiemu i topografii słowiańskiej. Już w XIX wieku jeden z austriackich historyków, analizując postać Mieszka, zauważył różnorodność źródłowych form imienia jego żony i ostatecznie przyjął wersję Titmarową, choć z zastrzeżeniem, że mogła ona ulec uproszczeniu po prostu poprzez łaciński przekład. Kolejny uczony w monumentalnej genealogii Piastów dał pierwszeństwo jednak czeskiej formie Dubrawka, uważając ją za najbliższą oryginałowi. Z kolei Bruckner z właściwą sobie stanowczością orzekł, że ten nonsens z Dąbrówką pojawił się później i jest wynikiem błędnej interpretacji, podczas gdy prawidłowa forma Dobrawa ma solidne podstawy. Kolejny z badaczy zajął znowuż inne stanowisko, a był nim Tadeusz Spławiński, który analizując strukturę języka czeskiego i polskiego wskazał, że w istocie księżna nosiła po polsku imię Dąbrówka, po czesku zaś Dubrawka, a obie formy wywodzą się od słowa oznaczającego ciemny lub dębowy. Według niego Titmar, choć znał języki słowiańskie w stopniu pozwalającym na komunikację ze Słowianami, mógł nieświadomie zniekształcić imię, przekształcając Dubrawa w Dobrawa, które lepiej rozumiał i które brzmiało dla niego logicznie w kontekście symboliki kronikarskiej tamtych czasów. I tak, kolejni uczeni kontynuowali ten spór przez cały XX wiek. Każdy z nich na nowo odczytywał źródła, konfrontując kronikę Titmara z rocznikami to krakowskimi, to poznańskimi, a na końcu i nawet czeskimi. Jedni widzieli w Dobrawie pierwotną formę, z której dopiero później powstała Dąbrówka, inni zaś, przeciwnie, uznawali, że to wersja czeska Dubrawka była oryginałem, a niemiecki kronikarz po prostu tak naprawdę jej wcale nie zrozumiał. Kolejny badacz, Otrębski, uważał, że Dobrawa to skrócona forma pełnego imienia o 4 sylabach, prawdopodobnie, słuchajcie, Dobrosława, natomiast Dobrawka, Dobrówka i Dąbrówka to wtórne warianty tego samego imienia, powstałe z czasem w różnych ośrodkach podczas kopiowania ksiąg. I w końcu dochodzimy do najnowszej interpretacji z końca już XX wieku, gdzie pojawiła się nowa nazwa księżnej. Słuchajcie, już całkowicie inaczej, Dobrowita, o której prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście, ponieważ jest najbardziej kontrowersyjną. Oczywiście została bardzo skrytykowana, gdzie wielu wskazywało, że jest to po prostu kolejna próba nadania imieniu
nowej formy i nie ma żadnych podstaw źródłowych. I teraz współczesne badania roczników krakowskich, poznańskich i innych pozwalają dziś spojrzeć na spór z nowej w ogóle perspektywy, bo w najstarszych zapiskach z XII-XIII wieku pojawia się bowiem zapis Dubrovka, który zdaniem badaczy wywodzi się bezpośrednio z czeskiego pierwowzoru Dubravka. To pozwala nam chyba przypuszczać, że imię w takiej właśnie formie mogło funkcjonować w najwcześniejszej tradycji dworskiej, czyli jest imieniem najbardziej chyba autentycznym, a wersja Dobrawa była raczej zapisem już uczonym, inteligenckim. Na końcu więc chyba mógłbym powiedzieć, że spór o imię Dobrawy czy Dąbrówki to nie tylko kwestia językowa, ale też w znacznej mierze, jak widzimy, chyba symboliczna. Bo z jednej strony mamy Titmara, kronikarza obcego, lecz współczesnego wydarzeniom, którego zapis musiano obdarzyć tym autorytetem wieku i uczoności. Z drugiej strony rodzimą tradycję utrwaloną w czeskich i polskich rocznikach, których imię to nabrało naszego swojskiego, dobrze nam rozumianego słowiańskiego brzmienia. I koniec końców, choć większość historyków ostatecznie skłania się ku Dobrawie, jako formie pierwotnej i takiej źródłowo najstarszej, wciąż pozostaje w tym sporze coś chyba niepokojąco otwartego. Opowieść o kobiecie, której nawet imię do dzisiejszych dni w pewnym sensie pozostaje wielką tajemnicą. Cóż, ale niewiele wiadomo o jej ostatnich latach życia. Zmarła w roku 977, po zaledwie kilkunastu latach pobytu w Polsce. Jej śmierć była ciosem dla młodej, formującej się organizacji piastowskiej. Wraz z nią osłabł jednocześnie sojusz z Czechami, który rozpadł się ostatecznie już w najbliższych latach. Gdzie pochowano Dobrawę, Józef Ignacy Kraszewski pisał w XIX wieku, że grób Dobrawy odkryto w katedrze gnieźnieńskiej pod prostym kamiennym głazem z wrytym krzyżem. W grobie miały znajdować się zbutwiałe szaty barwy purpury i fioletu oraz złota przepaska, ślad królewskiej godności kobiety, której nigdy formalnie królową przecież nie nazwano. Dziś miejsce jej pochówku pozostaje jedną wielką tajemnicą, choć większość badaczy wskazuje właśnie na Gniezno, duchowe serce wtedy rodzącej się władzy polskich Piastów. Śmierć Dobrawy również zakończyła pewien etap w dziejach samej dynastii, ale jej dziedzictwo trwało dalej. To ona zapaliła pierwsze światło chrześcijaństwa. W kraju mieszka. Ona przywiozła język modlitwy, symbole nowej wiary i obyczaje, które ukształtowały polski dwór na wiele następnych stuleci. W jej losie kryje się dramat i jednocześnie wielkość kobiety, która przybyła do zupełnie obcego jej kraju, by zmienić jego oblicze, a przy okazji sama stała się ofiarą czasu, religii i historii. Można ją, myślę, z powodzeniem nazwać matką Polski, chociaż pochodziła z Czech, co być może kogoś może tutaj bulwersować, ale nigdy z drugiej strony nie nosiła korony. Była taką królową w cieniu, cichą, niezłomną, łączącą miecz i krzyż, politykę i wiarę, wschód i zachód. Dobrawa Przemyślitka, kobieta, która jednym małżeństwem rozpoczęła tysiącletnią historię naszego kraju. To dzięki niej Mieszko nie tylko przyjął chrzest, ale i otworzył drzwi, przez które późniejsza Polska wkroczyła dumnie do Europy. I choć jej imię Dobrawa czy Dąbrówka wciąż jest przedmiotem sporów uczonych, jednego możemy być pewni. Jej czyn na zawsze zapisał się w kronikach i w pamięci naszego narodu jako pierwszy promień światła, chrześcijańskiego światła, przebijający mrok pogańskich wcześniejszych wierzeń. Oda Dytrykówna, druga żona Mieszka I, niemal całkowicie zniknęła z kart historii, przyćmiona przez charyzmatyczną Dobrawę. Ale dlaczego tak się właśnie stało? No chyba powody są tego bardzo proste i oczywiste. Ale czy rzeczywiście zasłużyła w naszych oczach na tak chłodną ocenę późniejszych historyków? Bo przecież była kobietą niezwykłą, o silnym charakterze, nieprzeciętnej inteligencji i arystokratycznym pochodzeniu. Pochodziła ze znamienitego rodu, a jej ojcem był Dytryk, margrabia Marchi Północnej, a w żyłach Ody płynęła krew niemieckich możnowładców, od pokoleń związanych z dworem cesarskim. Jej wuj, Wichman, przez lata toczył brutalne walki z Mieszkiem I, aż wreszcie w roku 967
Zginął w bitwie z piastowskimi wojami. Oda była również spokrewniona z ponurą, kryminalną i bardzo kontrowersyjną postacią Gerona, cesarskiego legata, który w roku 939 dopuścił się wielkiej zdrady, zbrodni, zapraszając na rzekome negocjacje 30 pułapskich wodzów, by następnie ich po prostu wszystkich wymordować. Po jego śmierci politykę Gerona kontynuował Dytryk, ojciec Ody, co w przyszłości miało bezpośrednie konsekwencje dla losów jego córki. Zanim jednak młoda margrabianka stała się narzędziem w politycznej grze potężnych mężczyzn ówczesnego świata, wiodła zupełnie inne życie. Na początku wychowała się w klasztorze świętego Wawrzyńca w Kalbe nad Mildą, miejscu, jak głoszą przekazy, mogła sama ufundować, a później nim też kierować. W dokumencie z początku XII wieku biskup Reinhard wspomniał o szczęśliwej pamięci margrabiance Odzie, założycielce owego domu modlitwy. Oda prawdopodobnie była przeorszą, kobietą z pozycją, wpływach i ciesząca się dużym szacunkiem. Jej życie zdawało się biec spokojnym, pobożnym rytmem, ale do pewnego czasu. Los okazał się wkrótce bezlitosny. Między rokiem 978 a 980 Oda została wydana za mąż za Piasta Mieszka I, władcę rodzącego się młodego państwa na wschodzie, które właśnie wkraczało w orbitę chrześcijańskiego świata. Małżeństwo to nie było aktem oczywiście żadnej miłości, lecz chłodno przemyślaną decyzją polityczną samego cesarza Ottona II, który dążył do uspokojenia wschodnich rubieży Rzeszy i zdobycia w Piastach nowego sprzymierzeńca. Źródła wspominają, że w wyniku tego sojuszu wypuszczono licznych jeńców wojennych, choć tak naprawdę nie wiadomo, z której kampanii mogliby oni pochodzić, ale zapewne z wojen Mieszka na Połabiu. Nie wszyscy jednak przyjęli to małżeństwo z aprobatą. Biskup Hildivard i część niemieckich dostojników kościelnych potępili związek margrabianki z polskim księciem, uznając go za naruszenie zasad religijnych. Mimo to Oda wypełniła swoje zadanie z wielką determinacją. Jej rola wykraczała daleko poza ceremonialne obowiązki żony władcy. Miała umacniać wpływy chrześcijaństwa, czyli kontynuować misję Dobrawy, cementować więzi z cesarstwem i wspierać Mieszka w przekształcaniu jego władzy w końcu w monarchię. Oda nie była jednak bierną uczestniczką tylko dziejów. W roku 985 u boku najwyższych elit cesarskich prawdopodobnie uczestniczyła w zjeździe w Metz, zorganizowanym przez cesarzową regentkę Teofano. Było to wydarzenie absolutnie bez precedensu. Zjazd, na którym to kobiety przewodziły obradom, starając się zażegnać konflikt po napaści króla Lotara na Werdę. W tym świecie, gdzie kobiety zaczynały odgrywać coraz bardziej widoczną rolę w polityce wczesnego średniowiecza, Oda jawi się jako jedna właśnie z nich, aktywna, świadoma, obdarzona ambicją i dyplomatycznym talentem. Pod koniec panowania Mieszka Oda postanowiła zabezpieczyć przyszłość swoich synów. W słynnym dokumencie Dagome Judex z roku około 991, o którym też oczywiście nagrałem osobny odcinek, do którego po raz kolejny Was zapraszam, wystąpiła u boku męża jako współautorka i współfundatorka politycznego aktu o wielkim znaczeniu. Nie wiemy jednak, czy jest to prawdą, w każdym razie jest to jedna z wersji historii. I oto w nim Mieszko I i Oda oddają swoje państwo pod opiekę papieża, formalnie wpisując organizację piastowską w orbitę chrześcijańskiej Europy. Dokument ten jest pierwszym pisemnym świadectwem istnienia tegoż właśnie państwa Piastów, a zarazem dowodem na to, że Oda była traktowana jako pełnoprawny uczestnik życia politycznego, nie tylko żona, lecz współrządczyni i gwarantka porządku. I tak, po śmierci Mieszka w roku 992 rozpoczął się największy dramat tej kobiety. Próbowała objąć regencję w imieniu swoich małoletnich synów, licząc na poparcie części możnowładztwa. Przez chwilę chyba nawet wydawało się, że może się to stać realne. Niektórzy historycy uważają, że sprawowała nawet taką władzę do roku 995. Ale nasz Bolesław Chrobry, syn Dobrawy, nie zamierzał wcale dzielić się tronem z kimkolwiek. Zdecydowanie i bezwzględnie przejął władzę, eliminując po prostu wszystkich przeciwników. Oda, pozbawiona faktycznego oparcia, została wraz z dziećmi wygnana z naszego kraju.
Po raz ostatni usłyszymy o niej już w Niemczech, w klasztorze w Kwidlemburgu, gdzie miała spędzić ostatnie lata swojego życia. Tam też według roczników zmarła w roku 1023, ale nie wszyscy wierzą, że Oda pogodziła się z losem pokonanej i wygnanej z naszych ziem. W niektórych przekazach pojawia się sugestia, że to właśnie ona mogła stać za zamachem na Bolesława Chrobrego w roku 1002. Ostatnim aktem rozgrywki o władzę, zemstą kobiety, która wcale nie potrafiła pogodzić się i zapomnieć o utraconym królestwie dla swoich synów. Tak czy inaczej, Oda Detrykówna była postacią wyjątkową. Mnisi mogli o niej pisać z niechęcią, kronikarze mogli ją pomijać, ale historia nie zdołała jej wymazać. W cieniu wielkich piastów stała kobieta, która rozumiała władzę lepiej niż wielu mężczyzn swej epoki, również tych z naszych ziem, czyli mniszka, księżna, polityczka, intrygantka i w końcu ofiara własnych ambicji, które ją pokonały. Dwie kobiety, dwa światy, dwa imiona zapisane w cieniu potężnego tronu pierwszego Piasta. Dobrawa. Córka tej ziemi, prosta, szczera, rozumiana przez lud. Nasi rodacy sprzyjali jej nie tylko dlatego, że była dobra, ale być może dlatego, że właśnie była tą swoją, była Słowianką. Bo przecież czy nie łatwiej kochać kogoś, kto przypomina nas samych? Łatwiej wierzyć w prostotę niż w chłodną kalkulację. Oda była inna. Przybyła z obcych stron, z kultury, w której rozum i polityka znaczyły więcej niż emocje. Bo emocje są dla prostego ludu i za to ludzie nas kochają. Oda nie miała w sobie łagodności, ale miała inną zaletę, miała racjonalność. A ta w oczach prostego ludu stawała się podejrzana. Próbowała działać, przewidywać, planować. Może chciała zbyt wiele. Może wierzyła, że można rządzić nie sercem, lecz pragmatyzmem, logiką. A może po prostu była kobietą, która w niewłaściwym czasie odważyła się zrozumieć więcej niż ktokolwiek z ówczesnych mógł jej na to pozwolić. Jednak prawdziwy dramat nie rozgrywa się między nimi. Mówię tutaj o kronikarzach, którzy nie byli świadkami prawdy, lecz jej wykonawcami, bo średniowiecze miało swoje mechanizmy. Słowo również było ciętym mieczem, a pergamin polem innej bitwy. Kronikarze pisali nie dla historii, ale dla władzy. Nie dla pamięci, ale dla polityki. Władca płacił, więc kronika mówiła jego językiem, tak jak chciał. Jedna żona mogła stać się symbolem łaski i cnoty, natomiast druga figurą zdrady i najgorszej pychy. I nie dlatego, że taka była, ale dlatego, że tak ją zapisano. Tak więc Dobrawa została niemal świętą, bo taka właśnie wtedy była potrzebna, a Oda potępiona, bo pasowała do roli winnej. Historia nie pamięta prawdy, pamięta tylko jej jedną wersję, którą kazano zapamiętać poprzez zapis. I może właśnie w tym tkwi sens losu obu tych kobiet. Ano w tym, że obie zostały uwięzione nie w swoich czynach, ale w innym cudzym opisie. I patrząc na to wszystko dzisiaj, trudno powiedzieć, kto tak do końca mógł mieć rację. Dobrawa symbolizuje serce i lojalność. Oda, rozum i ambicję. Lud zawsze wybiera raczej serce, a władcy zapisywali zwycięzców, a reszta przepadła w kronikarskim milczeniu, może nawet nigdy nie zapisanym. I może o to chodzi, bo każdy z nas zatrzymuje się na chwilę i teraz może zadać pytanie, ile prawdy kryje się w historii, skoro pisali ją ludzie, którzy nie szukali wcale prawdy, lecz potwierdzenia własnej władzy. Przecież Dobrawa i Oda bynajmniej nie walczyły bezpośrednio ze sobą, tylko walczyły z tym samym przeciwnikiem, z pamięcią, która nigdy nie jest neutralna.